Cześć. Długo się zastanawiałem, czy dzielić się z wami tą wiedzą, ale doszedłem do wniosku, że jeżeli nie ja, to ktoś inny, więc może lepiej, żebym jednak ja. Chodzi o nową wersję Path of Water, a więc zaczynajmy nowe wideo. Chodzi oczywiście o wydarzenie Desert Survival. Na razie w wersji beta, ale już wypuszczone na serwer live. Co za tym idzie, to my, gracze, jesteśmy beta testerami tego wydarzenia. I jak na razie uważam, że ni w ząb nie jest ono wyrównane. Po kilkudziesięciu meczach jako człowiek oraz 9 meczach jako potwór mam wyrobione już swoje zdanie na temat tego wydarzenia. Czy jest ono pozytywne? Powiedziałbym, że średnio. Po pierwsze, czas oczekiwania na mecz, gdy wybierzemy grę jako potwór, jest dosyć długi, co może zniechęcać. Średnio czas oczekiwania to około 1 minuty. A State of Survival to gra online, chcę grać tutaj i teraz. Po drugie, gdy już znajdziemy drużynę i pojawi się mapka, to mamy kolejne 30 sekund oczekiwania, aby wybrać swoje role. I o ile dla graczy, którzy grają jako człowiek może to mieć jakieś znaczenie, chociaż tak naprawdę nie ma, ale o tym później, to grając jako monstrum nie mamy do wyboru żadnej roli. A ja tak bardzo po prostu chcę grać. Nowe wydarzenie typu Path of Water, które jest rozgrywane na pustyni, nie za bardzo różni się mechaniką gry od tego, z czym mamy do czynienia w wodnej wersji tego wydarzenia. Tak jak wcześniej mamy fortece, które dają punkty tej drużynie, której kolor posiada. Tak jak wcześniej mamy wieże, w których pojawiają się wzmocnienia typu przyspieszenie marszu, regeneracja zdrowia marszu, czy zwiększone obrażenia, które zadaje marsz, który przejmie wzmocnienie. Do tej pory mniej więcej wszystko się zgadza, jest tak samo lub bardzo podobnie. No i w tym momencie moglibyśmy zakończyć wideo, jeżeli nie chciałbym wam powiedzieć o różnicach oraz ogromnej przewadze jednej z frakcji w evencie. Grając jako przedstawiciel humanoidów zdobywasz punkty przejmując fortecę. 4 graczy kontroluje 2 predefiniowane marsze. To znaczy, że każdy marsz, obojętnie czy jesteś graczem free to play czy heavy spenderem, są sobie równe. Nie ma silniejszych, nie ma słabszych i nie ma limitu uczestnictwa. Grasz tyle razy, ile ci się żywnie podoba. Z drugiej strony, grając jako potwór, zdobywasz punkty nie tylko poprzez przejmowanie fortec, ale głównie pokonując marsze rywali. Czyli gra potworem ogranicza się właściwie do kasowania marszów graczy z przeciwnej drużyny. Grając potworem masz tylko 3 szanse dziennie, przynajmniej za darmo. Następne przepustki do gry jako potwór możesz sobie po prostu kupić, gdyby to kogoś dziwiło. Tak jak w przypadku marszów człowieka, tutaj jako monstrum również masz predefiniowane marsze, czyli nie ma znaczenia, czy jesteś graczem, który nie wydał ani złotówki na pakiety, czy ładujesz około 800 euro, a dalej jesteś co najwyżej średnim wypełniaczem rajdów. Warto jednak wspomnieć, że grając jako potwór twoje marsze są znacznie potężniejsze od tych, którymi sterują ludzie. Znacznie to znaczy około 1,5 raza. Jeżeli chodzi o samą mechanikę gry, no to standardowo, identycznie jak w przypadku wodnej edycji tego wydarzenia, gra polega na rozstawianiu żołnierzy i w tym celu naciskamy marsz i budynek, w który marsz ma się udać, lub po prostu przesuwamy marsz na odpowiednie miejsce. Bitwy, tak jak w Path of Water, odbywają się w budynkach w trybie 1 na 1, czyli jeżeli w budynku będzie 1 potwór oraz 5 graczy, to walka jest 1 na 1 po kolei, żeby nikt przez przypadek nie dostał 2 razy. Każda bitwa trwa 10 sekund, to jest zarówno zaleta, jak i wada. To zależy, po której stronie budynku jesteśmy. Tego, który go okupuje, czy tego, który potrzebuje go jak najszybciej wyzwolić. Marsze, które oczekują na bitwę w budynku, nie mogą być przesuwane, a gdy nasz marsz ulegnie w walce, czeka go krótki okres ochłodzenia, jak to ładnie z języka angielskiego brzmi, aby móc znów powrócić do walki. No dobrze, pogadałem sobie. Część z was może już wyłączyła to wideo, bo nie wierzyli, że mam coś ciekawego do przekazania. A więc dla was, dla tych najwytrwalszych moich widzów, tak przy okazji dzięki, że jesteście, dajecie mi siłę i chęci, żeby to robić. Kilka porad. Porady zarówno dla grających jako potwory, jak i tych, którzy zbierają się w małe grupki grające ludźmi. A więc potwór.
Możesz kompletnie zignorować budynki. W ogóle nie powinno zajmować Ci czasu siedzenie w fortecach i okupowanie ich. Za okupacją fortec masz bardzo mało punktów, za to za eliminowanie marszów przeciwników punktów przybywa w postaci lawinowej. Jeszcze nigdy grając jako potwór nie spędziłem w meczu dłużej niż kilka minut, a maksymalny czas, który jest pokazany w wydarzeniu, uważam, że jest nie do osiągnięcia. Po prostu żadna ze stron, choćby nie wiem jak wyrównany bój toczyła, nie jest w stanie przetrwać do czasu aż zegar wybije 0 minut i 0 sekund. Porada dla grających ludźmi. Naprawdę szczerze, nie grajcie gier solowych. To kompletna strata czasu. Pogadajcie z sojusznikami, ze znajomymi z Discorda, Facebooka, nie wiem, zaproście do gry mamę, obojętnie. Dogadajcie się co do taktyki i umiejętności, które będziecie stosować. Rozegrałem dziesiątki meczów i takiego chaosu oraz braku zrozumienia podstawowych praw rządzących wydarzeniem nie widziałem chyba nigdy. Szanujcie swój czas. Grajcie z sojusznikami i co najważniejsze, nie dajcie się dopaść potworowi. To tyle. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia.